Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Jak urządzić przedpokój? Pomieszczenie często bagatelizowane, bo zazwyczaj kuchnia jest must have, salon, łazienka, a przedpokój jakoś to będzie. A w to miejsce jest bardzo istotne. Nie wszystkie osoby wchodzą dalej. Druga rzecz, każdy przechodzi przez to pomieszczenie, dlatego musi być oczywiście ładne, ale takie, które szybko się nie zniszczy. W zależności, czy to jest przedpokój, czy to jest malutki wiatrołap, urządzimy to troszkę inaczej. Ale są rzeczy, na które zawsze musimy postawić. Chyba na jakość, to jest numer jeden. I druga rzecz, na taką praktyczność codzienną. Jak to zrobić? Powiem Wam w tym odcinku. Zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, żeby nic się już nie ominęło. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok? Zaczynamy. Powiem Wam tak. Jesteśmy wygodnymi ludźmi i coraz bardziej będziemy wygodnymi ludźmi. I dobrze. Czemu nie? W związku z tym w przedpokoju według mnie powinno znaleźć się jakieś siedzisko. Czy to pufa, czy to siedzisko wkomponowane z szafy, jak to często robimy, czy to nawet w najgorszym razie, bo nieraz faktycznie mikroskopijne są te wiatrołapy, jakieś krzesełko składane. Słuchajcie, wierzę, że większość z nas jest zdrowych, pełnych sił, ale są starsze osoby. Najlepiej, gdyby była taka możliwość, żeby sobie usiadły, rozpłaszczyły się, a my te ubrania wieszamy. A gdzie wieszamy? Jeżeli jest taka możliwość, a w większości tak jest, dobrze by było, żeby chociaż niewielka szafa się znalazła. I tam wieszamy swoje ubrania. Jeżeli jest to duża szafa, to i gości możemy oczywiście powiesić. Jeżeli nie za duże, to warto pomyśleć o wieszakach. Są teraz tak ładne, tak designerskie, tak ciekawe, że to może być ozdoba sama w sobie. O ozdobie i o wyglądzie powiem za chwilkę, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Teraz skupiam się na materiałach i meblach. Ta szafa dobrze, żeby była. Siedzisko, super sprawa. I miejsce na buty. Nie ma nic gorszego, niż jak wchodzisz do domu i są porozpieprzane wszędzie buty. Słuchajcie, to od razu, ja to zresztą w jednym odcinku wspominałem, od razu jest takie, coś tu zgrzyta. Zgrzyta, bo jeżeli, widzieliście nieraz, są poprzewracane, w nieładzie, jeden but tu, drugi but gdziekolwiek indziej, nie wygląda to estetycznie. Jeżeli jest opcja, dobrze, to znaczy inaczej, miejsce na buty musi być zawsze. Dla mnie to jest takie must have. Może być to jakaś półka, ale najlepiej, jeżeli to są szuflady. Dlaczego? Bo jesteśmy wygodnymi ludźmi. Słuchajcie, łatwiej nam jest wyciągnąć daną szufladę, mamy od razu buty, widzimy jakie one są, które wyciągamy nogą, zamykamy taką szufladę. Także wygodniej jest, jeżeli tak zrobimy. Jeżeli z jakichś przyczyn nie ma możliwości zrobienia szuflad, szkoda, to wtedy taka półka jak najbardziej. Najlepiej zamykana, bo tak jak mówię, nikt nie będzie chodził i mierzył dokładnie, czy te buty równo stoją, czy nie. A jak jest zamknięte, to mamy, wiecie, gdzie w nosie, nie? Tak więc jest to wtedy optymalne rozwiązanie. Warto, o dziwo, bo ja nie jestem zwolennikiem różnych wykładzin, dywanów, dywaników, ale tu powiem, że warto postawić na jakąś większą, w cudzysłowie, wycieraczkę, na jakiś dywanik. Ponieważ to jest pomieszczenie, gdzie wchodzimy w butach, często z piaskiem, z drobnymi kamyczkami i ta podłoga, o której za chwilkę dojdę, ta podłoga może się niestety zniszczyć. Ten dywanik, większa wycieraczka, chodniczek, na szczęście zabiera nam te drobnostki, te opiłki, ten piasek. Minus taki, że niestety trzeba sprzątać i to najlepiej 2-3 razy w tygodniu, szczególnie w zimę. Ale lepsze to, niż zniszczona podłoga po kilku latach. Prawda? Dajcie znać, co o tym myślicie, ale myślę, że tak. W ogóle dajcie znać, czy macie takie chodniczki u siebie w przedpokoju. Tak więc
Chodniczek, super sprawa. Miejsce na buty must have. Szafa, do której siebie powiesimy obok gości na wieszaki lub jeżeli jest szafa duża, to już tych wieszaków nie potrzebujemy. Co dalej? Z mebli według mnie lustro. Lustro jest takie bardzo ważne i zazwyczaj je mamy, tak? Nie to, że jesteśmy próżni, absolutnie, no ale do widzenia chcemy rzucić okiem, czy z nami wszystko jest ok. Wyglądamy po ludzku jakoś. Dlatego to lustro w jakiejś formie zazwyczaj jest, czy to na szafie, czy powieszone na ścianie. W dużych przedpokojach może być nawet i stojące. I ok, z takich drobnostek, ale ważnych drobnostek, dajcie znać, ilu z Was zdarzyło się wracać gdzieś do kuchni po siatkę, po reklamówkę? Ja pierwszy się zgłaszam, ale znam wiele osób takich, że idzie, jeszcze siatka, jeszcze reklamówka. I uważam, że w przedpokoju powinno być takie miejsce. Są różne sprytne rozwiązania, można to na froncie właśnie danej szafy powiesić, oczywiście w środku, żeby nie było widać. I mamy miejsce na takie siatki reklamówki przed wyjściem. Bym zapomniał, tak? Zresztą jak się ubieram, to od razu widzę te siatki reklamówki ładnie, co jest ważne, pochowane i wtedy biorę, idę na zakupy, nie muszę się wracać. Niby drobnostka, ale po co te buty znowu rozsznurowywać i iść, jeżeli tak robicie. Kolejna rzecz i wiem, że wiele osób powie nie, panie Marek, tak się nie robi. Okej. Tak się nie powinno robić, ale tak się robi. Miejsce na klucze. Dobra, no niech to nie będzie na widoku, ale jedno takie miejsce, gdzie przychodzimy, rozpłaszczamy się, rzucamy właśnie te klucze i później gdzie są? Jeżeli mamy to miejsce, takie jedno, które zawsze tam wiemy, że są te klucze, no to nie musimy ich później chodzić i szukać. No, znowu, ilu z Was szukało kluczy? Wszyscy na pewno. Tak więc to jest również według mnie bardzo istotne. Jeżeli chodzi o materiały, jakie powinno się użyć. Co na podłogę? Zazwyczaj mówię w 90% mówię płytki. Tak, płytki są bardzo solidne, dalej podtrzymuję to, co zazwyczaj powtarzam. Po takich płytkach grysowych, barwionych w masie, można pielgrzymki przepuszczać i nic się z nimi nie stanie. Przy czym panele również mogą być. Mogą być, tylko zazwyczaj jest tak, że ludzie jak kupują panele, to nie zwracają uwagi, co jest w tych panelach, jak one są zrobione. Tylko zwracają, czy to jest AC3, AC4, AC5, czyli ta klasa sieralności. A to jest ok, jakiś tam parametr, na który powinniśmy patrzeć, ale gęstość włókna jest drugim parametrem. I to niestety podnosi cenę, ale to też o czymś nam mówi. Panele mogą być, naprawdę mogą być, tym bardziej, jeżeli mamy jeszcze ten chodniczek położony, wytrzymają nam, szybciej nam się znudzą dobrej jakości panele. Niestety nie tanie, ale dobrej jakości panele szybciej nam się znudzą niż zniszczą. Tak więc również mogą być. Tak więc jeżeli chodzi o podłogę, po prostu musi to być solidne. Czy płytka, czy panel musi to być solidne, bo my, czy goście, zawsze przez te pomieszczenie przechodzimy. No to chyba najbardziej uczęszczane pomieszczenie to jest, a tak niedoceniane. Tak samo ściany, bardzo ważna rzecz, żeby to było coś odpornego na dzieci, odpornego na brud, odpornego na błoto i inne rzeczy. Farba oczywiście jak najbardziej może być. Tynk, ok, tylko ta farba to musi być szorowalna, nie zmywalna, tylko szorowalna. Najlepiej z taką powłoką ceramiczną. Także weźmiesz wodę, chlusniesz, szczotkę i wyszorujesz tą ścianę, a nie, że zmywasz i farba Ci schodzi, a nie brud. A niestety często tak bywa, bo ludzie patrzą, farba, zmywalna farba, ok, tak, biorę. O, cena jeszcze dobra. Tylko że za 2 lata będziesz musiał po drugi raz pomalować, tak więc na dzień dobry lepiej wydać ciut więcej, a nie są to znowu jakieś astronomiczne kwoty, szczególnie do przedpokoju, jeżeli tylko tu chcemy tą farbą ceramiczną pomalować, a jest to dobrze zrobione. No możemy tynk również zrobić. Fototapetę za szkłem na przykład. Płyty betonowe, bardzo często teraz stosowane. To są takie rzeczy, które nawet gdy się pobrudzą, łatwo wyczyścimy.
Czego nie do końca polecam, a teraz jest bardzo modne i popularne i obawiam się, że kilka osób albo myślała, albo zrobiła tak, to tych lameli drewnianych. Ponieważ to jest trudniejsze w utrzymaniu czystości, trudniejsze w wyczyszczeniu, w umyciu. Wchodzi tam gdzieś ten brud, a my mamy trochę utrudnione dojście, no i wyczyszczenie tego. Także więc tego nie do końca polecam. Wygląd, powiem Wam tak, też często niestety bagatelizowane, bo właśnie płytki, ok, ładnie ściany, jakaś tam szafa, ale to jest miejsce, gdzie x osób wchodzi, nie wejdzie dalej. Czyli to jest miejsce, w którym już powinno być takie coś, że powie ktoś, kurde, fajnie, o, tu musi być ładnie, tak? Co jest zaskakującego? Ja kiedyś wymyśliłem do siebie do biura, później to skopiowałem w różnych wersjach, że powiesiliśmy akurat szkło na dystansach, wygrawerowane tam wzory z kinkietem na czujnik ruchu. Drzwi się otworzyły, od razu zapaliło się to i za 300 wtedy, za 300 było coś. Można to zrobić z obrazem, można z jakimś wzorem ciekawym zrobić, można tą ścianę jedną zrobić jakąś inną. Płaskorzeźba, nie napisy. Jest wiele sposobów, jakby nie było. Ten listonosz wejdzie do tego przedpokoju, dalej już raczej nie przejdzie tego progu. Tak więc niech będzie coś takiego, że rzuci się w oczy. Coś, co może się po prostu podobać. Czego bym nie powiesił na takiej ścianie? Może się z tym nie zgadzać, bo wiem, że wiele osób jednak tak robi. Mnie to troszeczkę przeszkadza, tak więc jest to moje prywatne zdanie. Nie powiesiłbym rodzinnych zdjęć. No po co ktoś ma patrzeć, jak ja leżę na plaży? No pewnie mało kto by chciał. Wy wyglądacie lepiej. Ale mimo wszystko nie wszyscy powinni zerkać na moją całą rodzinę na wakacjach. Lepiej takie zdjęcia wyeksponować w innym miejscu, a nie w przedpokoju, gdzie wchodzi wiele osób. I uważam, że nie wszyscy powinni takie zdjęcia oglądać. Kolejna sprawa, według mnie ważna, w tym miejscu powinien być czujnik ruchu. Gdy wejdziemy do domu, do mieszkania, żeby to światło od razu nam się zapaliło, żeby nie szukać gdzieś tam włącznika, tak? Te czujniki sobie ustalamy, ile ma świecić, 2-3 minutki, gaśnie, my w tym czasie rozpłaszczymy się, wychodzimy dalej. Druga rzecz, idziemy ze śmieciami, przychodzimy zakupami. No nie muszę nosem włączać tego włącznika, tylko samo się zapali. Jest to po prostu praktyczne. W domach, jeżeli mamy garaż, tak, przechodzimy często właśnie z garażu przez przedpokój, zapali się i jest ok. Także pod względem praktycznym te kilka kwestii, czyli solidna podłoga, farba, ściana, którą da się umyć i światło, które jest na czujnik ruchu zrobione. Przypomniało mi się, więc wrócę jeszcze na chwilkę do tych mebli. Jeżeli mamy jakąś szafę, to fajnie by było bardzo ważne miejsce w niej wygospodarować. Każde to miejsce ma, tylko w różnych pomieszczeniach. A tu powinno być miejsce na duperele. Czyli przychodzisz, ulotkę dostałeś właśnie, która przyda Ci się, położysz. Wrzucamy tam nieraz 1000 różnych drobiazgów na zaś. To się przyda. Tak, to jest ważne. Taka szuflada fajnie by była, żeby było w przedpokoju, bo wtedy wychodzisz, otwierasz szafę, aha, miałem to jeszcze wziąć, tak? Widzisz, miałem to załatwić. Tak więc to uważam, że też jest dobre miejsce, żeby było, tylko żebyśmy mieli te przedpokoje tak duże, żebyśmy mogli to wszystko wygospodarować, to byłoby super. Ale nawet jeżeli mamy 2 na 2 i mamy te 3 metry bieżącej ściany, to uważam, że i siedzisko, i szafę nad siedziskiem możemy wieszaki zrobić, wszystko zmieścimy. W mniejszej wersji, ale zmieścimy. To jest takie w pigułce podsumowanie, jak urządzić przedpokój.
Nie zostawiajmy tego pomieszczenia na sam koniec. Jest ono bardzo ważne. Często ta podłoga łączy się z resztą mieszkania, resztą domu. Tak więc myślmy już na dzień dobry, co chcemy tam zrobić, jak urządzić. Stańmy w tym przedpokoju, pomyślmy, wejdę tutaj, chciałbym usiąść, tak? Chciałbym tu powiesić siebie, a tu gości. Więc jak to wszystko dobrze przemyślicie, będziecie zadowoleni z funkcjonalności i z wyglądu danego przedpokoju. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę daj tą łapkę w górę, to zawsze motywuje. Naciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć.